słuchajcie, po miesiącu matka dzwoni, czy ona musi dawać dalej to Delvitę, bo on śpi i zaczął mówić, że ja już miesiąc minął, no już jest wszystko dobrze, także może on już jest wyleczony, nie? A ja mówię, nie proszę pani, proszę dawać jeszcze kolejne 2 miesiące, po 3 miesiącach musimy skontrolować poziom glifosatu w moczu. Teraz zgadnijcie państwo, jaki był poziom glifosatu w moczu po 3 miesiącach. Ja przede wszystkim Delvitę stosuję jako leczenie podtrzymujące w nowotworach. Miałam pacjenta teraz z nowotworem języka i bardzo ładnie on bierze już 4. miesiąc i też właśnie miał wycięty najpierw ten guz. Węzły chłonne bardzo mu się ładnie szybko cofnęły, bo część miał wyciętych, ale te odczynowe, zapalne mu się cofnęły i miał radioterapię i okazało się, że w połowie radioterapii powiedzieli, że już więcej nie musi mieć naświetlań, czyli jakby dali mu połowę naświetlań, które były zaplanowane, ponieważ tak ładnie mu się wszystko cofnęło. No i cały czas bierze bez przerwy tą Delvitę. I rzeczywiście zawsze trzeba pacjentów uświadomić, że najważniejsze jest picie. Jak ktoś mówi, że nie pije, to ja mówię, no to trzeba się rozpić. No i dopiero wtedy pacjenci zaczynają mieć efekty. Dzieci z atopowym zapaleniem skóry to mnie takie, teraz miałam 2,5 roku dziecko, od urodzenia atopowe zapalenie skóry. I chodzi po dermatologach, nikt nie wie co się dzieje, nie? No, dziecko miało lamprię i nietolerancję glutenu. A jeszcze miałam jeden przypadek, też teraz takiego dziecka z łuszczycą skóry. Dziewczynka wypisana z oddziału dermatologicznego. 2 razy była w oddziale dermatologicznym, 8-letnia dziewczynka. Jak przyszła do mnie, wyglądała jak diabełek. Czy można liczyć, że przy autyzmie dzieci może kwas humusowy spowodować cofnięcie się autyzmu? No tak, no to ten przykład to był zespół Aspergera, jest to rodzaj, znaczy no nie był zespół, to jest zespół spektrum autyzmu, to jest też rodzaj autyzmu, tak? To jest bardzo, bardzo szerokie jest to spektrum. Tak, to jest po prostu stan zapalny mózgu i teraz, żeby wyleczyć stan zapalny mózgu, trzeba wyleczyć stan zapalny jelit. Więc zawsze robię badania dotyczące stanu jelit, tak? Czyli robię organik gastro, jeżeli rodziców stać, to robimy badania genetyczne i zawsze organik gastro, dlatego że to jest test pośredniej dysbiozy i zawsze robię test na nietolerancje pokarmowe. I wyeliminowanie, samo wyeliminowanie nietolerancji pokarmowych bardzo poprawia stan zdrowia tych dzieci. Ja spotkałam się z Delvitą już ponad rok temu, dzięki panu Januszowi, który mnie zainteresował tym. W ogóle zaczęłam od leczenia, wspomagania leczenia COVID-a z bardzo dobrym efektem. Pacjenci bardzo, szczególnie w zespołach pokowidowych. Jestem internistą, specjalistą medycyny rodzinnej i specjalistą świętej Hildegardy, terapeuty, także mam trochę pacjentów właśnie takich, którzy zainteresowani są leczeniem prywatnym, znaczy pracuję tylko prywatnie i takim leczeniem właśnie wspomagającym ziołami, więc jest mi łatwiej, bo pacjenci ode mnie nie oczekują generalnie chemioterapii, żadnych takich syntetycznych metod, chociaż oczywiście czasami trzeba zastosować takie metody, ale generalnie przychodzą już z nastawieniem, żeby coś innego im zastosować, wspomagającego, więc przy zespołach pokowidowych bardzo ładnie pacjenci się szybko poprawiali. Odkryłam to też do Delvitę po COVID-zie jeszcze dodaję bardzo często przede wszystkim elektrolity, bo pacjenci po przechorowaniu COVID-u są po prostu bardzo pozbawieni elektrolitów. Bardzo często są takie zespoły niewydolności, wręcz objawy niewydolności krążenia i podawanie po prostu 2 razy dziennie elektrolitów, oczywiście pić też trzeba, bardzo szybko poprawia pacjentom wydolność. Natomiast z samym Delvitem mam 2 takie spektakularne przykłady, którymi się chciałam podzielić. Pierwszy to jest pacjentka, która od 7 lat chodziła z objawami dysurycznymi do urologów.
Najpierw oczywiście lekarz rodzinny, różni specjaliści, urolodzy próbowali ją leczyć, ale wszystkie posiewy, badania genetyczne wykazywały, bo robi się badania DNA w kierunku tych wszystkich uroinfekcji, nic nie wykazywały. I cały czas miała objawy dyzuryczne i wreszcie została pacjentka wysłana do psychiatry, że to na pewno jest na tle psychicznym. No i ona przyszła do mnie po 7 latach takiego właśnie leczenia, antybiotykami różnymi, tak trochę na ślepo, bo badania nic nie wykazywały. Ona przyszła do mnie, żebym ja ją leczyła jakoś naturalnie. Mówię, wie pani co, ja pani nie będę leczyć naturalnie, jeżeli pani 7 lat się leczy i nie miała pani zrobionej cystoskopii, to nie wiem, co pani ma w tym pęcherzu. Mówię, proszę znaleźć urologa, który pani zrobi tą cystoskopię. Po prostu ją skierowałam na cystoskopię. I udało jej się znaleźć. Starsi urolodzy w ogóle nie chcieli z nią rozmawiać. Co pani wymyśla, jaka cystoskopia, do psychiatrii niech pani idzie. Ale ona się uparła, bo ja jej powiedziałam, że ja jej nie będę leczyć, dopóki nie będę wiedziała, nie będę miała pewności, że tam w tym pęcherzu nic się nie dzieje. Mówię, 7 lat to już taki przewlekły stan zapalny może być nowotwór, mimo że na USG nie było widać. I wreszcie jakiegoś młodego urologa udało jej się namówić. Skierował ją do szpitala na cystoskopię i pierwszą cystoskopię zrobili jej taką z lekkim znieczuleniem miejscowym tylko. No i wykryli, pobrali wycinek metaplazja, czyli taki stan przednowotworowy. I powiedzieli, no ponieważ tutaj no, nie jesteśmy przygotowani na większy zabieg, nie mogli zrobić, nie mogli pobrać wycinka, ponieważ właśnie była nieznieczulona. I określili, tylko opisał to lekarz, że jest metaplazja i za 3 miesiące proszę przyjść na cystoskopię, już wtedy pobierzemy wycinek, czy to nie jest rak. No i ona przyszła do mnie, że za 3 miesiące będzie miała mały znaczony ten termin. Ja mówię, no to fajnie, mamy 3 miesiące czasu, teraz już mogę panią leczyć, jak już wiem, że jest pani pod opieką i pod kontrolą. No i wtedy właśnie włączyłam jej Delvitę 2 razy po 2 kapsułki. Oczywiście picie, elektrolity, ale praktycznie poza tym Delvitę nic konkretnego nie dostała ode mnie więcej. I za 3 miesiące poszła na tą cystoskopię i była taka sama reakcja, jak tutaj pan Sławek opowiadał, że urolog ten sam robił cystoskopię i mówi, gdybym to nie ja robił, to bym nie uwierzył. Jest czysto, nie mam co pobierać. Także kobieta po prostu no, zaskoczona, mile zaskoczona, przyszła do mnie podziękować, że nie mieli co pobierać. No oczywiście objawy ustąpiły, a 7 lat chodziła po urologach. To pierwszy przypadek. Drugi jest związany z działaniem, ponieważ ja opracowywałam taki wykład na temat działania glifosatu. Na zjeździe ginekologów katolickich przedstawiałam taki wykład na temat glifosatu. No to zwróciłam uwagę na to, że jednym z podstawowych substancji, które powodują i zalecane jest właśnie w eliminacji glifosatu, są właśnie kwasy huminowe. No więc przyszła mama z chłopcem 6-letnim, który miał zespół spektrum autyzmu, był określony jako taki zespół. Nie mówił, 6-letni chłopczyk nie mówił i nie spał. To znaczy miał odwrócony rytm dobowy, taki typowy dla zaburzeń funkcji wątroby. Więc był ewidentnie struty i po prostu rodzice co drugą noc nie spali, bo na dyżury mieli z dzieckiem. W związku z czym ja mówię, no to ewidentnie jest struty, proszę zrobić glifosat w moczu. Wykonali badanie, glifosat w moczu. Wówczas jeszcze, bo to było w maju ubiegłego roku, wówczas jeszcze poziom glifosatu był do 0,6. No i przyszła mama z wynikiem 0,68. Gdyby nie to, że... Znaczy to miałam jakby podstawy, żeby wytłumaczyć tej mamie, że no dziecko jest zatrute, że tego glifosatu jest dużo, tak? No i miał 0,68, w związku z czym dobrze, to proszę brać Delvitę, mimo że ja uświadomiłam mamę, powiedziałam, że ma do wyboru, że może wziąć Delvitę, a może wziąć kwasy huminowe, które są, ponieważ na Delvitę jest napisane, że tylko dla osób dorosłych, żeby nie stosować u dzieci, więc mówię, może pani zastosować Activomin, to są też kwasy huminowe, które są dostępne w aptece niemieckiej, Apodiscounter, bo tam jest napisane, że one są od 6 roku życia, ale mówię, wie pani, to jest dokładnie to samo, więc po prostu tylko pani mówię, że jest taka substancja, to znaczy, że skład jest ten sam i tam w Unii Europejskiej generalnie jest zarejestrowany ten produkt, w związku z czym jest bezpieczny dla dzieci, ale to pani decyzja. Ona się zdecydowała, że jednak weźmie polski produkt, tym bardziej, że tu są te glinokrzemiany, że jest lepszy transport, tutaj wytłumaczyłam wszystko i słuchajcie, po miesiącu matka dzwoni, czy ona musi dawać dalej to Delvitę, bo on śpi i zaczął mówić,
że ja już miesiąc minął, no już jest wszystko dobrze, także może on już jest wyleczony, nie? A ja mówię, nie proszę pani, proszę dawać jeszcze kolejne 2 miesiące, po 3 miesiącach musimy skontrolować poziom glifosatu w moczu. Teraz zgadnijcie państwo, jaki był poziom glifosatu w moczu po 3 miesiącach? 3,6. Pan doktor wie, o co chodzi. 3,6. O co chodzi? Tak, po prostu glifosat zaczął wyciągać, znaczy Delvite zaczęło wyciągać z tkanek, dlatego tak szybko była poprawa, bo jakby oczyścił mózg, oczyścił wątrobę, tak, poprawił detoksykację i zaczął wyrzucać 3,6. Dziecko by się wydawało zdrowe, tak? I słuchaj, i teraz powiem wam, co ostatnie miesiące, jakie miałam problemy w związku z tym glifosatem. Od listopada laboratorium podniosło normy do 1,4. I teraz wszyscy są zdrowi. To jeszcze nie koniec. Przedwczoraj miałam 2 przypadki, gdzie pacjent przyszedł z wynikiem, wiecie jaki wynik miał? Poniżej 1,4. Rozumiecie? W ogóle nie było wartości. Tylko było poniżej 1,4. Gdyby to było to, co chłopczyk, czyli gdyby to był ten chłopczyk, to miał napisane -1, znaczy poniżej 1,4, no i nie miałabym podstawy do tego, żeby zacząć leczenie, tak? Więc zadzwoniłam do mojej znajomej diagnosty, która na moją prośbę zresztą zainteresowała się, zaczęła robić badania na pasożyty. Jest taka przychodnia Olimpia Med prywatna w Łodzi i ona jako jedyna bardzo dokładnie robi badania kału na pasożyty. I zadzwoniłam do niej i mówię, słuchaj, sprawdź jak przychodzą te wyniki, to czy ty masz tą wartość, czy nie masz wartości? Bo ja widzę, że te wyniki za labu od lutego przychodzą poniżej 1,4. I teraz nie wiem, czy to z Berlina przychodzi taki wynik, czy to po prostu laboratorium tak robi. Ona mi przysyła zdjęcia, że ona ma wartość. Czyli widocznie niektóre laboratoria, bo ten mocz jest wysyłany do Niemiec, do laboratorium niemieckiego. Ja napisałam do tego kierownika laboratorium niemieckiego, po angielsku z nim się można dogadać, jak to jest z tą normą. On powiedział, decyzja jest odgórna, w Niemczech jest do 0,5, w Polsce jest do 1,4, natomiast mówi, my wyniki wysyłamy. A to, że laboratoria niektóre nie podają tego wyniku, to już jest ich sprawa. I teraz w Olimpia Med się umówiłam z nią, że jeżeli jakikolwiek wynik będzie poniżej 1,4, to ja więcej do niej nie kieruję. Po prostu mówię, będę wysyłać do twojego laboratorium pacjentów, ale tylko pod warunkiem, że będzie wynik konkretny. Bo to jest potrzebne mi do monitorowania leczenia i taki wynik poniżej 1,4 to w ogóle nie jest wynik. To jest w ogóle rozbój w biały dzień, żeby zapłacić 300 zł za badanie, gdzie kosztowało to badanie jeszcze rok temu, kosztowało 140 zł, potem 160, teraz podniosło do 300. I teraz pacjentka zapłaciła 300 zł i się dowiedziała, że ma poniżej 1,4, czyli nic nie wie dalej, nie? Więc po prostu chciałam uczulić Państwa, jak będziecie robić poziom glifosatu w moczu, to pierwsze co, trzeba spytać laboratorium, czy podają konkretną wartość, bo inaczej nic nie wiemy. Więc to jest, no i ja przede wszystkim Delvite stosuję jako leczenie podtrzymujące w nowotworach. Miałam pacjenta teraz z nowotworem języka i bardzo ładnie, on bierze już 4. miesiąc i też właśnie miał wycięty najpierw ten guz. Węzły chłonne bardzo mu się ładnie szybko cofnęły, bo część miał wyciętych, ale te odczynowe, zapalne mu się cofnęły i miał radioterapię i okazało się, że w połowie radioterapii powiedzieli, że już więcej nie musi mieć naświetlań, czyli jakby dali mu połowę naświetlań, które były zaplanowane, ponieważ tak ładnie mu się wszystko cofnęło. No i cały czas bierze bez przerwy tą Delvitę. Także myślę, że to chyba takie, no a najwięcej właśnie stosuję też przy wszelkich stanach zapalnych przewodu pokarmowego, czyli na przykład przewlekłe zapalenia żołądka, po odrobaczaniu, jak zrobimy odrobaczanie przy tych atopowych zapaleniach skóry, przy chorobach skóry generalnie, także no generalnie ogólnie jako leczenie odtruwające i rzeczywiście zawsze trzeba pacjentów uświadomić, że najważniejsze jest picie. Jak ktoś mówi, że nie pije, to ja mówię, no to trzeba się rozpić. No i dopiero wtedy pacjenci zaczynają mieć efekty. Także dziękuję bardzo. Pani doktor, a w jakich dawkach, Nie słyszę. w jakich dawkach jest podawana Delvite pacjentom dorosłym?
Dorosłym leczniczo daję 2 razy po 2 kapsułki, a przy nowotworach nie robię I przerwy. bez przerwy? Tak, ja nie robię przerwy. No, znaczy ja wiem, że tak jest, ale przy nowotworach nie robię przerwy, bo wiem, że po tygodniu na pewno wróci wszystko, nie? No bo jednak się kumulują te toksyny, trzeba na bieżąco usuwać. A Tak, przy jeszcze? dziecku jaka dawka? 2 razy po 1. Bo przeliczałam tam, sprawdzałam jak mają na stronie właśnie tego apodyscounter i oni tam mniej więcej 400, no tak wyszło mi tak 2 razy po 1. Lecznicza, tak? A u małych dzieci każe wysypywać i też bardzo ładnie, jak dzieci z atopowym zapaleniem skóry, to mnie takie, teraz miałam 2,5 roku dziecko, od urodzenia atopowe zapalenie skóry i chodzi po dermatologach, nikt nie wie co się dzieje, nie? No, dziecko miało lambrię i nietolerancję glutenu, a jeszcze miałam jeden przypadek, też teraz takie dziecka z łuszczycą skóry, dziewczynka wypisana z oddziału dermatologicznego, 2 razy była w oddziale dermatologicznym, 8-letnia dziewczynka. Jak przyszła do mnie, wyglądała jak diabełek. Miała tak czerwoną skórę, po prostu w pełnym stanie zapalnym. Rozpoznanie łuszczyca skóry. Pan profesor napisał tak. Wobec braku reakcji na sterydy proponuje leczenie cyklosporyną. Mama grzecznie kupiła cyklosporynę, ale przeczytała ulotkę. A w ulotce było napisane, że powikłaniem mogą być wtórne nowotwory skóry. No więc przyszła do mnie, że ona nie chce dawać dziecku czegoś, co będzie miało takie efekty uboczne. Ja mówię, no to proszę pani, trzeba zrobić badania. Kał na pasożyty, właśnie ta koleżanka robiła z Olimpiamed. Kał na pasożyty, test na nietolerancje pokarmowe i kwasy huminowe. Słuchajcie, nie uwierzylibyście, po miesiącu dziecko po prostu ma czystą skórę. Mój mąż to te zdjęcia, które ona mi pozwoliła zrobić, niestety nie pomyślałam o tym, żeby wam to przywieźć. Po prostu pokazuje wszystkim, jaka jest różnica między właśnie podejściem takim naturalnym, oczyszczaniem, a tłumieniem objawów sterydami i silnymi lekami chemicznymi. Także po prostu to była rewelacja. Od tamtego czasu ta matka mi tylko przysyła nowych pacjentów i ona już więcej do mnie nie przyszła, nie? Bo po prostu dziecko jest zdrowe. A jak przekonać ludzi, którzy są po operacjach rakowych, żeby chcieli zapoznać się Przekonasz. Ja nie przekonuję. i Ja zawsze mówię, że zastosować? nie, ja po prostu mówię, że mam takie doświadczenia, natomiast Pan Bóg dał nam wolną wolę i ja nie mogę zabrać komuś wolnej woli. Mówię tylko, wie Pan co, nie może być tak, że mi bardziej zależy na Pana zdrowiu niż Panu. Często choroba jest ucieczką. Jeżeli na przykład żona nie zwraca na niego uwagi, to on chce zwrócić jej uwagę swoją chorobą. Więc być może to jest jakiś problem psychologiczny. Jeżeli człowiek nie dba o swoje zdrowie, no to znaczy, że po prostu stracił chęć do życia, nie? Być może o to chodzi. Czy są jakieś przeciwwskazania? Ja nie znam. Czyli no, stosuje się leki chemiczne. To znaczy, jeżeli ktoś jest bardzo zatruty, myślę, że można by było mogło być przeciwwskazanie do dużej dawki. Czyli zaczynamy od na przykład pół kapsułki, tak? Bo jeżeli jest bardzo dużo, tak, i tak jest, dokładnie. Dlatego, że jeżeli robimy takie silne, czyli jeżeli jest bardzo organizm zatruty i jest duża, silna detoksykacja, to mogą nerki nie dać rady wydalić jakby tych toksyn, tak? Dlatego zaczynamy od małej dawki i oczywiście cały czas dużo pijemy, więc ja nie znam A przeciwwskazań. kobiety w ciąży? A tak, przepraszam, tak, jest kobiety w ciąży, karmiące, Czyli tutaj tak, nie. tak. A No. jeszcze zapytam, a jak Tak, to nie ktoś dajemy. ma żywienie prosto do żołądka, ma pega, czy można jemu podać, wysypać z kapsułki? Oczywiście, że tak, tak. Można wysypać Bo to do głównie jedzenia. działa w jelicie cienkim, nie? Wysypać można Tak, z kapsułki można, do jedzenia. oczywiście, Dobra. tak, tak. Dzięki. A czy u dzieci jest z przerwą, czy bez przerwy podajemy? No nie, u dzieci nie trzeba. Jak daję, znaczy nie trzeba dawać bez przerwy. Ja daję u dzieci daję z przerwą. 2 tygodnie, tak. Dzieci generalnie dużo szybciej reagują na leczenie. Mówię, tak jak u tego chłopca był bardzo mocno w ciągu, tak? A czy można liczyć, że przy autyzmie dzieci może kwas gumusowy spowodować cofnięcie się autyzmu? No tak, no to ten przykład to był zespół Aspergera, jest to rodzaj, znaczy no nie był zespół, to jest zespół spektrum autyzmu, to jest też rodzaj autyzmu, tak? To jest bardzo, bardzo szerokie jest to spektrum. Tak, to jest po prostu stan zapalny mózgu i teraz, żeby wyleczyć stan zapalny mózgu, trzeba wyleczyć stan zapalny jelit. Więc zawsze robię badania dotyczące stanu jelit, tak? Czyli robię organics gastro, jeżeli rodziców stać, to robimy badania genetyczne i zawsze organics gastro, dlatego że to jest test pośredniej dysbiozy i zawsze robię test na nietolerancje pokarmowe. I wyeliminowanie, samo wyeliminowanie nietolerancji pokarmowych bardzo poprawia stan zdrowia tych dzieci. Ja do teraz pamiętam, bo jeżdżę na takie konferencje organizowane przez
takie stowarzyszenie osób, które mają dzieci z autyzmem i pokazywali nam film, amerykańscy lekarze, że po prostu dzieci miały odstawione tylko gluten i mleko na 3 miesiące, pokazywali dzieci wcześniej, przed leczeniem dietetycznym, to trójka dzieci była, jedno to waliło głową w ścianę i w kasku musiała chodzić, drugie dziecko zaszyło się w kąciku, w ogóle nie było kontaktu i trzeci chłopczyk z kolei miał taką bardzo dużą nadpobudliwość ruchową. I wszystkie te przypadki, ponieważ ten lekarz, który doprowadził, sam miał dziecko z autyzmem i do szkoły musiało dziecko czekać 2 lata, żeby w ogóle go przyjęli, no bo w szkole jest ileś tam miejsc dla tych dzieci, to są te szkoły integracyjne i oni przyjmą takie dziecko, no ale są określone miejsca, miało dziecko czekać 3 lata, żeby go przyjęli do szkoły. Więc postanowił sam założyć taką szkołę. Tylko warunkiem było to, że rodzice podpisują, że będą stosować dietę bezglutenową i bezkazeinową w domu. No i w związku z tym mogli zrobić te badania. Po 3 miesiącach stosowania tylko tej diety byście nie poznali tych dzieci. Dziewczynka bez kasku normalnie chodzi, tamten wyszedł z kąta, a ten się uspokoił. Także po prostu wszystkie stany zapalne mózgu po prostu się zmniejszyły, znacznie się zmniejszyły, bez leczenia. To była tylko dieta. Także jest możliwe, tylko nikt nam o tym nie powie. Ja może tu wspomnę pana profesora Ryszarda Kozłowskiego, od którego się dowiedzieli o kwasach humusowych, wielki propagator tego produktu. I on zawsze mówił na spotkaniach otwarcie, że kwasy humusowe z kurkumą leczą raka. Kurkuma, ja uważam, że jest bardzo dobra przyprawa, szczególnie dla jeli, to polecam. Tu kolega fajny przepis na taką przyprawę uniwersalną, 2/3 kurkumy, 1/3 mielonego kminu. Bardzo fajna Ale kmin rzymski. No tu kolega by mógł okazji nie poprawić. Kumin, czyli A pieprz rzymski. jeszcze co pan profesor zawsze mówił, że kwasy humusowe przywracają naturalną biologię. Tak, no bo bardzo silnie odkwaszają, także to jest po prostu przywrócenie możliwości samoleczenia organizmowi, tak? To trochę można sobie wyobrazić, jak jest guz nowotworowy. Znaczy w środowisku kwaśnym, on jakby otacza się kwasem mlekowym i kwasem cytrynowym. I dopóki te kwasy są wokół tego guza, tak długo nasze komórki odpornościowe nie mają do niego dostępu. Natomiast jeżeli odkwasimy to, no to wtedy jakby umożliwiamy w ogóle komórkom odpornościowym dotarcie do tego guza. Na tej zasadzie myślę, że to działa. Także dziękujemy. Pytanie jeszcze? Pytanie odnośnie pacjentów onkologicznych. Nie przerywamy. Przez jak długo? Jak długo jest zalecane branie Dlaczego, wie Pani, jeżeli już jest wszystko, jak się wszystko cofnie, no robimy badania też. Ja na przykład wykorzystuję też paski do badania pH moczu i każę brać taki proszek alkala N odkwaszający też na noc i robimy paskami pH moczu i pH śliny i tak długo, dopóki te pH, czyli pH moczu musi być poniżej 7, a pH śliny musi być powyżej 7 i wtedy wiemy, że ten organizm już jest w jako takiej równowadze. No i jeżeli już jest w równowadze, pacjent się dobrze czuje i widzimy, że te pH, temperatura ciała jest prawidłowa, ogólnie nic się nie dzieje, to wtedy zmniejszamy na 2 razy po 1. No i myślę, że po roku, 2 można zrobić te 2 tygodnie przerwy jako taka dawka podtrzymująca, nie? Dziękuję. Ja mam bardzo dobre, pozytywne doświadczenie, natomiast to jest tak duża wiedza. No, ja robiłam 3 kursy, które trwały po tygodniu w Niemczech, więc trudno mi, co by Pani chciała usłyszeć? Już na temat postów nie, bo wiem, że ludzie mdleją, bo niektórzy nieodpowiedzialni lekarze biorą ludzi na głodówki, że podjeżdżają karetki, muszą ich zabierać. To ja, wie Pani co, ja 3 razy do roku uczestniczę w takich postach i nigdy mi się nie zdarzyły taki przypadek, nie zdarzył mi się, ponieważ ja kwalifikuję do postu i jako lekarz badam pacjenta najpierw i, że tak powiem, wyrażam zgodę, żeby pacjent był na poście ścisłym, tak? I takich pacjentów no, jest kilku, większość jednak nie kwalifikuje się, bo przyjeżdżają pacjenci i z depresjami, i ze schizofrenią. Nawet mieliśmy przypadek, gdzie ewidentnie święta Hildegarda pisała, że jest to przeciwwskazanie do postu. W związku z czym takim pacjentom nie pozwalam pościć. Cukrzyca oczywiście typu 1 absolutnie nie może być leczona postem ścisłym. Natomiast większość pacjentów jest na poście świętej Hildegardy, które dla mnie w ogóle nie jest postem. Polega to na tym, że przez tydzień jemy tylko orkisz i warzywa.
Więc ja to nawet jestem w stanie trochę przytyć na takim poście, nie? Także to nie jest post. Rzęsa, następnie piołun i tak To znaczy, dalej. to jest podstawa medycyny świętej Hildegardy, to są właśnie takie kuracje oczyszczające, więc podstawowe, no to oprócz tego postu oczywiście tam są 3 rodzaje różnych postów, jest tak zwany post naprzemienny, czyli na przykład jeden dzień jemy ten orkisz z warzywami, na drugi dzień jest post ścisły, potem znowu i przy chorobach przewlekłych ona zalecała taki półroczny post, taki naprzemienny. Natomiast podstawą w medycynie świętej Hildegardy jest napój z rzęsy wodnej, jako najsilniej oczyszczający z metali ciężkich i z chemii. To musi być oryginalny napój z rzęsy wodnej, tego nie jesteśmy w stanie sami zrobić. Tak jak majtruch, czyli napój piołunowy jesteśmy w stanie zrobić sami, bo to wystarczy, że na początku maja się wyciśnie sok z ekologicznego piołunu, jesteśmy w stanie to zrobić według przepisu. Natomiast napój z rzęsy wodnej absolutnie nikt nie jest w stanie tego zrobić sam, dlatego że bardzo ciężko jest uzyskać ekologiczną rzęsę wodną. Rzęsa wodna ma bardzo silne właściwości wchłaniania metali ciężkich, w związku z czym jakbyśmy chcieli wykorzystać tą rzęsę wodną, która gdzieś tam jest spotkana, moglibyśmy się wręcz zatruć. Także napój z rzęsy wodnej i napój piołunowy to jest podstawa jakby wszystkich kuracji oczyszczających świętej Hildegardę i mam bardzo dobre doświadczenia w tej medycynie, także... I ostatnie malinkie pytanie, czy można na przykład rzęsę łączyć z delwitę? Z czym? Z delwitę, z tym... Tak, oczywiście, że tak, tak. Nawet dobrze. Tak, jak najbardziej. Wspomaga to oczyszczenie. Wprowadzają z Austrii w tym momencie te rzęsę. Słucham? Z Austrii jest sprowadzana. Z Austrii to mówi Pani o Wichtosanie, tak? Z firmy Posz. Tak, Posz. Znaczy jest kilka, no bo jest firma Posz jest z Austrii, ale też na przykład Świat Orkiszu sprowadza z Niemiec, tak? Także jest kilka źródeł, ale muszą być to oryginalne produkty. Dziękuję bardzo.